This is a Chucky Beat production. Witam. Przeglądając niedawno ofertę na Olixie, zauważyłem, że można dostać GTX 1070 już za 1000 zł. To dało mi do myślenia, czy dałbym radę złożyć komputer w budżecie do 2000 zł właśnie z tą mocną kartą graficzną, czyli z GTX 1070. Teraz część. To będzie trochę skomplikowane. Pierwszy zakup z OLX za 470 zł udało mi się kupić płytę główną MSI P67, chłodzenie Corsair H60, karta graficzna GTX 560 Ti, ,8 GB pamięci DDR3 Corsair Vengeance. Takie małe, subtelne, w sam raz dla mnie, kompensuje moje braki anatomiczne. Od kwoty 470 zł odliczam 100 zł za chłodzenie, którego tutaj nie użyję, oraz 100 zł za kartę graficzną, którą także odłożę na inną okazję. Płyta główna okazała się całkiem fajna, ma radiatory na sekcji zasilania, USB trzeciej generacji i sporo opcji do podkręcania w BIOSie. Na płycie MSI jest już zamontowany procesor oraz chłodzenie, które dostałem za darmo razem z całym innym komputerem. Jest to chłodzenie na starą podstawkę 775, które leżało u mnie w piwnicy już dłuższy czas, dlatego postanowiłem jej użyć, zanim o nim zapomnę albo gdzieś się zgubię. Mimo swojego wieku jest nadal bardzo dobre. Sporo waży, posiada 5 ciepłowodów oraz zawsze chciałem się nauczyć, jak obejść doskonałe intelowskie mocowania typu pushpin i teraz jest na to dobra okazja. Kratka Intelisa shitful full of wankers. Intelisa shithole full of wankers. Pamięci Vengeance, ponieważ są za wysokie, musiałem wymienić na pamięci filmik z mojego komputera. Następnie udało mi się kupić za 320 zł płytę MS7728 razem z procesorem i7 2600. Tak, ta i7 ma zablokowany mnożnik. Wiem, że wydaje się to dziwne, ale postaram się to wyjaśnić później. Od tej kwoty odliczam 80 zł za płytę, którą również wykorzystam innym razem. Zasilacz, jaki wybrałem, to nowy Chieftek Arena 600 W za 165 zł. Daje to spory zapas mocy oraz posiada dwa złącza 8-pinowe dla kart graficznych. Jeżeli chodzi o obudowę, pierwotnie zakładałem jakąś darmową z OLX albo jakąś najtańszą. Na szczęście udało mi się powstrzymać mój buraczano-cebulowaty umysł i kupuję nową obudowę Gamebird Neptune i nawet dwa białe wentylatory. Wszystko za kwotę 93 zł. Na plus tej obudowy jest biała, na minus cała reszta. Ostatni zakup GTX 1070 firmy Gainward. Kierowałem się jedynie ceną, aby był to tysiak oraz aby nie był to model referencyjny. Czas na podkręcanie. i7 2600, pomimo tego, że ma zablokowany mnożnik, można podkręcić na płycie z chipsetem P67. Polega to na ustawieniu maksymalnego mnożnika turbo na wszystkich rdzeniach. W BIOSie zmieniam mnożnik na maksymalny dostępny, czyli 42. Dodatkowo zmieniam prędkość szyny ze 100 na 105. Wyłączam spread spektrum, oraz zmieniam prędkość RAM na 1950 MHz. Jeszcze we własnościach procesora zmieniam ograniczenie współczynnika wszędzie na 42. Taka uwaga, pomimo ustawienia mnożnika 42, przy obciążeniu wszystkich rdzeni będzie on wynosił 39. W ten sposób mam stabilne 4,1 GHz przy pełnym obciążeniu. Oraz udało mi się podkręcić pamięć do wartości 1950 MHz.
Wynik z Cinebench bez podkręcenia to około 610 punktów. Teraz po podkręcaniu. W programie CoreTemp widać zegar sięgający 4,1 GHz oraz to, że temperatury nie przekraczają 60 stopni. To daje wynik około 720 punktów. Wyniki Firestrike przed podkręcaniem i po przedstawiają się następująco. Teraz czas na gry. Gry testowałem Full HD oraz 1440p. Jeżeli było to możliwe, odpalałem także 4K. Niestety nie mam monitora, który obsługuje takie rozdzielczości, dlatego skorzystałem z opcji w panelu sterowania Nvidia DSR. Testy w grach przeprowadziłem tylko na podkręconym procesorze. This is a Chucky Beat production.
Większość przetestowanych gier działało tak jak powinno na komputerze z GTX 1070 na pokładzie. Detale na maksa, a klatki na sekundę dochodzące do setki. Spodziewałem się, że najnowsze gry mogą sprawić problemy starej 7 i tak niestety jest. W Watch Dogs 2 oraz Assassin's Creed Odyssey musiałem obniżyć kilka ustawień, które obciążają procesor, aby uniknąć spadków poniżej 50 klatek na sekundę. Jestem pewien, że nie każdy będzie miał czas szukać okazji i odsprzedawać niepotrzebne podzespoły. Dla odważnych jest AliExpress, gdzie płytę z chipsetem P67 można kupić za $65, a procesor Xeon E3 1280 za $75. Jest on o tyle fajny, że pracuje o 100 MHz wyżej od zastosowanej i7 2600. Gdy szukałem ofert na ten film, nie mogłem się powstrzymać przed kupnem jeszcze jednej okazji, więc zrobię drugą wersję takiego komputera. Będzie miało jeszcze bardziej wiekowy procesor, więc na pewno będzie działać jeszcze szybciej. Na sam koniec przedstawię dokładne ustawienia w grach oraz rzuty z ogłoszeń OLX. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. This is a Chucky Beat production.